Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj przygotowałam dla Was taką ozdobę trochę wielkanocną. Jest to króliczek, ale i niekoniecznie też wielkanocną, bo króliczek jest na tyle duży i słodki, że można być również maskotką używaną przez cały rok. Także, jeśli Wam się podoba taki króliczek, to oczywiście zapraszam Was na filmik. Niestety nie udało mi się zrobić jednego filmiku, ponieważ zbyt dużo częściej posiada ten króliczek i zbyt dużo takich gadżetów i filmik po prostu ponad 2 godziny to chyba nie byłoby nic dobrego, więc postanowiłam go podzielić na dwie części. W pierwszej części pokazuję, jak zrobić łapki, rączki i ciałko, natomiast w kolejnej zajmujemy się główką, uszami oraz dekoracją, czyli spódniczką, dodatków i takich tam rzeczy. No więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale inaczej po prostu bym nie dała rady. Te dwa filmiki będą obok siebie. Ja oczywiście dodam link do drugiej części również w opisie. Opis znajduje się zawsze pod tytułem. Tam jest taki ptaszek, którego można rozwinąć i tam właśnie są wszystkie informacje. I tam też podam właśnie link do drugiej części, chociaż te filmy będą obok siebie. Ja je załaduję od razu, więc powinno być widoczne. Jeśli chodzi o projekt, to tak jak widzicie, jak zwykle ja przesadzam z wielkością i moje zabawki są duże i ten króliczek też jest ogromny. Tada! On ma chyba z 60 cm długości. Ale tak, ja go zrobiłam dlatego takiego wielkiego, bo jak już robić to duże. I przerobiłam po prostu podwójną włóczkę. Miałam taką włóczkę akrylową. Ona nie jest zbyt gruba, ale jest taka włóczka, dlatego ja postanowiłam po prostu ją połączyć i wydaje mi się, że jest to taka włóczka, którą by można spokojnie uznać za na przykład taki troszeczkę yard art jeans, coś takiego, więc jeśli chcecie zrobić króliczka mniejszego, możecie całkowicie spokojnie zrobić po prostu z pojedynczej włóczki. I ja do tego również używam jeszcze takiej aksamitnej włóczki, jest to włóczka, no niestety prawdopodobnie kupiona w Tedim, więc nie podam Wam żadnej marki, ale oczywiście takich włóczek aksamitnych jest bardzo dużo, więc możecie sobie dopasować swoją. Oczywiście nie jest konieczne, bo możecie zarówno uszy, jak i nóżki iść razem i przerabiać sobie wszystko w jednym kolorku, ale ja lubię urozmaicać i mam jeszcze etykietkę do spódniczki. To jest Yarn Art Baby Cotton Multicolor. Kolor 5217. Oczywiście to tak podaję tylko informacyjnie, jeżeli komuś by się podobał ten kolor i ten odcień chciałby sobie po prostu identycznie zrobić. Natomiast Wy oczywiście używajcie tego, co macie, bo naprawdę można kombinować z różną kolorystyką. Nie musicie się trzymać ściśle mojej, ponieważ ten wzór się na pewno też uda zrobić z innych włóczek. Moja córka zaczęła też ostatnio szydełkować i zrobiła sobie takiego króliczka z mniejszej włóczki. On jest jeszcze nieskończony, więc Wam nie pokażę, ale też się udał i też wyszedł. I tak, i w zasadzie jeśli chodzi o szydełko, no to musicie po prostu dostosować do swojej włóczki. Ja przez to, że połączyłam dwie, na szydełku 3 mm mi się ciężko pracowało, bo mi się zaciągało, więc musiałam użyć 3,5. Natomiast do aksamitnej używałam 3 mm, bo moja aksamitna jest chyba ciut mniejsza niż taka ta Himalaya Delfin Baby, więc u mnie 3 mm to było wystarczająco. Wy natomiast po prostu dostosujcie szydełko do swojej włóczki, nie bójcie się kombinować i próbować, to jest naprawdę proste. Jeśli czegoś nie będziecie wiedzieć, to oczywiście napiszcie w komentarzu, ja Wam pomogę i też oczywiście czekam na Wasze komentarze, czy króliczka sobie zrobicie w wersji dziewczynka, czy w wersji chłopczyk, bo właśnie jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że tego króliczka można zrobić oczywiście w wersji dla chłopców. I ja już na samym początku, jak robię ten tułów, mówię, że po prostu polega to na tym, że robimy sobie tą część w innym kolorku, traktując po prostu część tułowia jako ogrodniczki, a możemy sobie po prostu dorobić tylko tą część i paseczki i wtedy mamy już chłopczyka. Mniej roboty, ale też można po prostu w ten sposób zrobić. Czyli co? Jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście Was zapraszam i tak jak mówiłam, zapraszam też na drugą część, bo tam po prostu jest ciąg dalszy. I mam nadzieję, że tym razem dokładnie to zrobiłam, bo wiem, że często pytacie o wszywanie i postarałam się właśnie w drugim filmiku pokazać Wam, jak ja to robię, jak wszywam główkę, jak wszywam uszy, bo w zasadzie tylko tą część musimy wszyć, bo łapki i nóżki robimy sobie razem w okrążeniach. Więc serdecznie zapraszam i czekam na Wasze komentarze. Naszego króliczka zaczniemy od robienia sobie takiej nóżki. Ja już jedną mam gotową, drugą przerabiam z Wami. I oczywiście tak, potrzebujemy markerę na początek, ponieważ ja będę przerabiała z takiej aksamitnej włóczki. Ona jest dosyć ciężka, jeśli chodzi o widoczność, dlatego lepiej sobie po prostu znaczyć. I tak, zaczynamy od zrobienia sobie pętelki podstawowej
i zrobimy sobie 5 oczek łańcuszka. Czyli tu mam raz, 2, 3, 4 i 5. Teraz tak, ja sobie wyjątkowo tutaj znaczę to 5. oczko, tutaj w tą pętelkę taką przednią, ponieważ będziemy zawracać i żeby nam się nie pomyliła ona z oczkiem, ja sobie ją znaczę. Wy też, jeśli macie problem właśnie z takimi aksamitnymi włóczkami, radzę sobie po prostu zaznaczyć. I teraz tak, w 4. oczko od łańcuszka, czyli 5. pomijam, 5. jest takim oczkiem przejściowym, wbijam się tutaj w tylną pętelkę, czyli w jedną pętelkę musimy się wbić i robimy sobie tutaj zwiększenie, czyli musimy zrobić 2 półsłupki. Czyli robię raz i jeszcze raz wbijam się w tą pętelkę i robię drugi raz. Oczywiście pierwsze oczko łańcuszka, znaczy pierwszy półsłupek zaznaczam sobie w taki sposób, że muszą być dwie pętelki w oczko, całe na moim znaczniku. Następnie pozostały mi tutaj 3 oczka, raz, 2, 3, w 2 robię kolejnych półsłupki, czyli raz i 2 będą półsłupki. Natomiast w ostatnim oczku robimy 5 półsłupków, czyli musimy w tym jednym tutaj zrobić 5. Bijamy się tutaj w całe tu już oczko, ponieważ to będzie tak naprawdę oczko zawracające i ono zarówno przednie, jak i tylnie będzie wykorzystane na zrobienie 5 półsłupków. Czyli cały czas dookoła. Raz, to samo miejsce, 2, 3 i tutaj ładnie nam się już właśnie zawija ta pętelka, ten początek właśnie sznurka 4 i ja już mam tutaj 5. oczko. I teraz właśnie słuchajcie, tak, bardzo często jest tak, że po zrobieniu tych 5 oczek nie widzicie tutaj tych półsłupków, dlatego ja sobie zaznaczyłam moje tutaj pierwsze oczko, to było 5. oczko, żebym wiedziała, że to nie jest moje oczko, które będę przerabiać. Tutaj powinny mi zostać jeszcze 3 pętelki. I teraz tak, najlepiej zacząć sobie liczyć od tego końca. To jest moja pętelka właśnie ta 5, czyli tej nie liczę. To jest pierwsza, druga i ta trzecia bardzo często się właśnie chowa przez to, że mamy 5 aż półsłupków, ale jak sobie podważycie, ona tutaj jest. Czyli mam raz, 2, 3. 3 takie pętelki powinny Wam zostać. I teraz tak, w dwie robimy dwie kolejne 2 półsłupki, czyli raz w pierwszej i drugi w drugiej. Zwykły półsłupek. I właśnie w tej trzeciej pętelce, która mi tutaj została, robimy sobie 3 półsłupki. Czyli w tej jednej pętelce tutaj ostatniej, zahaczamy sobie jeszcze ostatnią jedną pęteleczkę. Trzeba się oczywiście tutaj przebić. I 3 półsłupki. Raz. Oj. 2. I 3. I teraz tak, ja ten pierwszy znacznik, który mi znaczył tak naprawdę to 5. oczko już wypinam, tego nie potrzebuję, ono się tutaj ma schować i tak naprawdę teraz zaczynamy od tego oczka, które tutaj mieliśmy zaznaczone i takich tutaj oczek powinniśmy mieć 14. To jest nasza pierwsza runda, więc jeżeli wyszły Wam 14 oczek, to oczywiście to znaczy, że zrobiliście dobrze. I przechodzimy do rundy drugiej. Ja sobie wolę pracować na takim znaczniku z włóczki, ponieważ wtedy mogę go tylko przekładać, więc po prostu już tutaj od razu w tym środeczku sobie daję włóczkę. Wy możecie oczywiście sobie zawsze znaczyć pierwszy przerobiony słupek. Czyli tak, wbijam się w tym miejscu, gdzie miałam marker, to jest mój pierwszy słupek, od razu robię podwojenie, czyli robię 2 półsłupki. Raz i 2. I ja tutaj mówię, mam koniec włóczki, dla mnie to jest jak gdyby początek. Wy możecie sobie wpinać znacznik na przykład po przerobieniu pierwszego oczka, dowolnie. Następnie robimy 4 półsłupki, czyli zrobiliśmy zwiększenie, następnie robimy 4 półsłupki, czyli mamy raz, 2, tutaj trzeba właśnie patrzeć bardziej z góry, żeby zabrać całe oczko, 3 i mam tutaj 4, wiem, że to słabo widać, ale bardzo ładnie wyglądają nóżki z tej aksamitnej, więc warto się pomęczyć. Zrobiliśmy 4 półsłupki, następnie w 3 kolejnych oczkach robimy podwojenie. I ja sobie tutaj sprawdzam, to jest moje jedno oczko, czyli tak, pierwsze podwojenie w pierwszym oczku, czyli mamy raz i 2, wbijam się w to samo miejsce, znowu kolejne oczko puste, podwojenie, raz i 2
I trzecie oczko podwojenie, czyli w 3 oczkach podwojenie. I po zrobieniu tego robimy sobie 4 półsłupki w 4 kolejnych oczkach, czyli normalnie po 4 półsłupki w jednym. Raz, znaczy osobno 2, w każdym 4 półsłupki. 3 i mamy 4 i powinny nam zostać tutaj 2 oczka. Ja mam tu właśnie początek, to jest raz i 2. Jeżeli zostały nam 2 oczka, to znaczy, że dobrze zrobiliśmy. I tutaj robimy podwojenie w każdym, czyli raz i 2 i jeszcze raz, raz i 2. I mamy przerobioną tą rundę i po tej rundzie powinniśmy mieć 20 półsłupków dookoła. Ja przekładam sobie znacznik i robimy rundę trzecią. I w rundzie trzeciej zaczynamy podobnie, czyli w pierwszym półsłupku, dla mnie pierwszy to jest tutaj, ja sobie tak przekładam. Pierwszy półsłupek, przerabiamy zwiększenie. Raz i 2. Następnie przerabiamy 6 półsłupków i też starajmy się podhaczać, patrzeć, które tu są oczka. Przerabiam 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Następnie w 2 kolejnych zwiększenie, czyli raz, 2, czyli w każdym muszę zrobić zwiększenie. Raz, 2 i jeszcze jedno. Raz i 2. W następnym 1 półsłupek, czyli 1. W następnym zwiększenie. Raz i 2 i wracamy. 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I powinno nam zostać 3 oczka. I w 2 kolejnych robimy zwiększenie, czyli mamy raz, 2 i w następnym również zwiększenie, raz i 2 i ostatnie oczko przerabiamy sobie samo, czyli jedno i po zrobieniu tej rundy trzeciej powinniśmy mieć 26 półsłupków. Jeśli Wam wyszło tak jak ja, to nie musicie liczyć, będzie dobrze. Przechodzimy do rundy czwartej. A w rundzie czwartej również zaczynamy od zwiększenia, czyli pierwszy nasz półsłupek to jest zwiększenie. Następnie przerabiamy 8 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Następnie będziemy 2 razy wykonywać sekwencję zwiększenie i półsłupek. 2 razy, czyli tak. Pierwsza sekwencja zwiększenie, następnym półsłupek i to była jedna sekwencja i znowu zwiększenie i półsłupek. Następnie robimy znowu zwiększenie, raz i 2 i kolejną wracamy, mamy 8 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i na końcu powinny nam zostać tutaj 4 takie oczka, 4 półsłupki i robimy sekwencję zwiększenie i półsłupek 2 razy, czyli najpierw zwiększenie, półsłupek, to jest pierwsza sekwencja i druga znowu zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym i na końcu powinien nam zostać 1 półsłupek i po zrobieniu tej rundy powinniśmy mieć 32 oczka. I przechodzimy sobie do rundy piątej, którą zaczynamy oczywiście też tak samo, czyli od zwiększenia. Czyli w pierwszym tutaj półsłupku robimy sobie zwiększenie. Następnie przerabiamy 10 półsłupków, czyli tutaj 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Następnie przerabiamy sobie zwiększenie. Raz, 2.
Następnie przerabiamy sobie 2 półsłupki. Raz i 2 same, czyli dwóch kolejnych 2 półsłupki. Następnie zwiększenie. Raz, 2. Następnie mamy 1 półsłupek. Zwiększenie w kolejnym. W ten sposób. I wracamy, robimy 10 półsłupków znowu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I robimy sobie teraz zwiększenie, czyli w kolejnym tutaj mamy zwiększenie. Mamy do zrobienia jeszcze 2 półsłupki. Raz, 2. W kolejnym mamy zwiększenie. I na końcu zostaje nam 1 półsłupek. W ten sposób. I teraz mamy 38 półsłupków. Jeśli zrobiliście dobrze, tak jak ja tutaj, powinno Wam tak pozostać dookoła 38 półsłupków. I słuchajcie, teraz robimy 3 rzędy takie dookoła po 38 półsłupków, czyli wbijamy się cały czas tutaj w każde oczko. A teraz możecie sobie właśnie policzyć, ale jeżeli Wam wyszło tak jak mi, to nie musicie. Po prostu 3 rzędy dookoła po 38. Czyli ja już sobie przerobię poza kamerką i pokażę co dalej. Ja już mam przerobione 3 rzędy i już stópka się tutaj powinna nam ładnie zaokrąglić. Następnie przerabiamy sobie rzędy skracające i robimy w ten sposób, że na początek przerabiamy sobie 15 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i robimy 4 zmniejszenia. Czyli żeby zrobić zmniejszenia będziemy potrzebować tak naprawdę 8 półsłupków, bo z 2 robimy 1. I teraz tak, zabieramy sobie pierwsze oczko, musimy sobie wypatrzeć, gdzie jest to pierwsze oczko i gdzie jest drugie. Tak jak mówię, jest tu ciężko w tych włóczkach, ale się da. Będziemy tutaj zmniejszać tylko z przednich pętelek, czyli to są moje 2 następne przednie pętelki. I tak, od dołu zabieram pierwszą pętelkę i znowu wracam się i od dołu zabieram drugą pętelkę z drugiego oczka. Przekładam sobie włóczkę przez te 2 oczka i dopiero robię sobie półsłupek. I to jest moje pierwsze zmniejszenie. Jeszcze takich muszę zrobić 3. Uważajcie, bo tutaj w tej drugiej może być widać tam pętelkę z poprzedniego. Zawsze patrzcie, że to oczko musi być całe, czyli nie może być nic zahaczone. I znowu kolejne 2 oczka. Pierwsza pętelka, od dołu druga pętelka, przekładam, drugie zmniejszenie i znowu patrzę sobie, to jest oczko zajęte, bo mam tutaj włóczkę, czyli kolejne, jest to raz i 2 i to jest moje trzecie zmniejszenie i kolejne 2 wolne oczka, czwarte zmniejszenie, czyli robię 4 razy zmniejszenie i na końcu powinno mi zostać 15 oczek, czyli znowu patrzę, żeby nie wziąć tego, ponieważ to już jest zabrane, na końcu 15, raz, 2. Jeżeli właśnie Wam nie wyjdzie 15, to znaczy, że źle sobie zabraliście, trzeba tego właśnie pilnować. Ja już sobie tutaj przerobię 15. Jeżeli Wam wyszło 15 tutaj, to powinniście mieć już 34 półsłupki. Następnie przerabiamy okrążenie dookoła 34 półsłupki, czyli bez żadnych zmniejszeń. Przerabiamy sobie 34 i po zrobieniu tego okrążenia przechodzimy do zmniejszeń. Tym razem zaczynamy od 11 półsłupków, czyli robimy sobie 11, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. I tutaj będziemy przerabiać 6 zmniejszeń, czyli potrzebujemy aż 12 takich tutaj oczek, żeby przerobić 6. I 2 pierwsze robimy razem. To jest moje pierwsze zmniejszenie. Raz. Znowu 2 razem. 2. 2 razem. 3. 2 razem. Czasami tak jest, że się nie chce coś nabrać. 4. Jeszcze 2. 5. I staramy się tutaj w miarę tak właśnie ciasno robić, żeby to nie rozluźnić, żeby nie powstawiały tutaj dziurki. I mamy ostatnie zmniejszenie 6. I tutaj na końcu powinno nam pozostać 11 półsłupków i przerabiamy sobie 11. Mamy raz, 2, 3, 4. Nie dość, że mi pies chrapie, to jeszcze mi deszcz pada. Więc idealnie. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i mam cały rząd 11. I po zrobieniu tego rzędu powinniśmy mieć, już tutaj patrzę, 28 półsłupków. I teraz te 28 półsłupków przerabiamy sobie dookoła bez żadnych zmniejszeń. Ja przerabiam tak po prostu, żeby nie było zbytnio dużo zmniejszeń koło siebie i żeby nie było dziurek. Czyli sprawdzamy, czy mamy 28, przerabiamy sobie dookoła. I po przerobieniu 28 półsłupków dalej zajmujemy się zmniejszaniem. Tym razem zaczynamy od 8 półsłupków, czyli robię 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i znowu będę robiła zmniejszenia, też 6, czyli też musimy przerobić przez kolejne 12 półsłupków 6 zmniejszeń, zabierając 2 w jedno, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 i ostatnie 6 i na końcu również powinno nam zostać 8 półsłupków i przerabiamy sobie 8, czyli raz, 2, 3 i mam tutaj już 8. I po tej rundzie mamy 22 półsłupki, więc przerabiamy sobie znowu rundę całą, bez żadnych zmniejszeń, 22 półsłupki dookoła. 2, 3, ja już mam przerabione 22, już się tutaj zaczynam bucik zwężać, nóżka i robimy sobie dalej, tym razem przerabiamy 7 półsłupków, czyli mamy 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i tutaj już robimy tylko 4 zmniejszenia, czyli zabieramy przez najbliższe 8 półsłupków po 2, czyli mamy pierwsze, raz, 2, 3 i ostatnie 4 i na końcu pozostaje nam do zrobienia 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i po zrobieniu tego rzędu mamy 18 półsłupków i oczywiście znowu przerabiamy sobie te 18 dookoła bez zmniejszeń. I po zrobieniu 18 robię już ostatnie zmniejszenie, 7 półsłupków, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu już robię tylko 2 zmniejszenia, czyli w 4 półsłupkach, 2 kolejnych poszarabiam raz i ostatnie zmniejszenie, 2 zmniejszenia, potrzebujemy 4 półsłupków, 2 i znowu przerabiamy sobie 7, raz, 2, 3, 4, 5,
6 i tutaj w 7 ja zmieniam już włóczkę. Jeżeli robicie króliczka na przykład z takiej samej cały czas włóczki, to oczywiście nie musicie tego robić. Ja sobie przerabiam taką podwójną włóczką, ponieważ jest dosyć taka cieniuteńka i będę przekładała sobie teraz tą nową włóczkę. Czyli tak, w ostatnim oczku, które mi tutaj zostało, po prostu przerabiam w taki sposób, że tylko się wbijam i przeciągam w taki sposób do półsłupka, ale zahaczam sobie już tutaj nowy kolorek, nową włóczkę. W ten sposób i mam dzięki temu już nowe oczko z nowej włóczki i tak przerabiam sobie dookoła. Oczywiście sobie tutaj odcinamy i te dwie końcóweczki tutaj już w środku zawiązujemy. Ja już sobie znacznik wyciągnę, już mi nie będzie potrzebny, bo tak naprawdę teraz będziemy już pracować tylko dookoła, cały czas tym samym kolorkiem, tą samą włóczką. Mamy tak naprawdę 16 półsłupków dookoła, 16 oczek. Trzeba sobie już łapkę tutaj wypchać, bo coraz ciężej nam będzie ją sobie uzupełnić. I słuchajcie, tak naprawdę przerabiamy to dopóki chcecie, jaką chcecie wielkość. Ja muszę tutaj zmienić szydełko na 3,5, bo ciężej mi się trójeczką przerabia, więc przerabiam sobie większym. Wy oczywiście dostosujcie sobie szydełko do swoich wymiarów. Ja po prostu Wam tylko tutaj pokażę. Z tyłu będzie właśnie takie łączenie. O, w ten sposób. I tak będzie wyglądać nasza łapka. Nasza łapka tutaj z tyłu ma właśnie takie przejście. I teraz tak, ja takich rzędów przerobiłam sobie 18. 18 takich rzędów do góry. Zatrzymuję się, czyli jak trzymam tak, tutaj w lewym górnym rogu i będę zamykała. I jak przerobię, to pokażę Wam, jak zamknąć rządek półsłupkami. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o tą długość, to łapka naprawdę może mieć dowolną długość, jaką tylko chcecie. Dostosujcie pod swoje wymiary włóczki. Można powiedzieć, że moja osiągnęła tutaj około 12 cm. Więc po prostu to zależy od Was, jaką chcecie długość łapki. Ja ją przerobię sobie tutaj, wypcham i pokażę Wam jeszcze, jak zakończyć. Ja już przerobiłam sobie te moje 18 rzędów i jestem, tu jak macie tył, z tyłu tutaj, dochodzimy sobie do brzegu w taki sposób, że jak sobie zamkniecie tak łapkę, to będziecie mieć tutaj równo przód. I ja właśnie sobie tutaj zakończam, czyli tak, wbijam się w kolejne oczko tutaj, i wyszukuję sobie następne wolne oczko z tej strony. Jedno to jest to takie prowadzące, więc nie damy rady się wbić w nie, to jest takie boczne oczko, ale szukamy wolnego oczka z tej strony. I przebijam się, jak gdyby widzicie, przez te dwa oczka, przeciągam sobie włóczkę i robię półsłupek. I znowu kolejne dwa, czyli jedno z jednej, z drugiej strony, tak jak idą tutaj oczka i robię sobie kolejny półsłupek, to mam drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy wyjdzie tutaj, wyjdą Wam 3 oczka, ale ja to po prostu traktuję jako to oczko boczne, nie przerabiam już tego oczka, po prostu robię w ten sposób 7 półsłupków. Tych bocznych tak naprawdę nie widać. Oczywiście sobie odcinamy tą włóczkę i sobie zabezpieczamy przez oczko, zrobienie oczka ścisłego. Słuchajcie, ja w ogóle tutaj nie wypycham aż tak do końca nóżki, ponieważ tutaj ona ma leżeć i jak będzie za bardzo wypchana, może nam do końca nieładnie to wyglądać. Zostawiam sobie po prostu tutaj, jak są 3 rzędy, nie do końca wypchane. I teraz tak, tutaj oczywiście sobie to możecie przeciągnąć i pochować sobie do środka, do pewnego momentu i uciąć. I mamy gotowe łapki i zajmiemy się teraz, mamy gotowe nóżki, zajmiemy się łapkami przed nimi. I tak będzie wyglądała łapka króliczka. Ja już jedną mam gotową, oczywiście trzeba będzie zrobić 2. I drugą przerabiamy z Wami. Zaczynamy od magicznego kółeczka, czyli kładziemy sobie w ten sposób włóczkę, chyba że macie swój pomysł, sposób, to oczywiście róbcie po swojemu. I ja wkładam tutaj szydełko, przeciągam sobie w tej strony włóczkę, tu sobie przytrzymuję, tu wkładam sobie paluszki do środka kółeczka i robię sobie jedno oczko. Oczywiście to nie jest półsłupek, to jest zwykłe oczko. Tu sobie trzeba tą włóczkę wyprostować, żeby nam się później ładnie ściągało kółeczko. I w kółeczku robimy sobie 6 półsłupków, czyli zaczynamy od pierwszego, to jest raz i od razu zaznaczamy sobie ten pierwszy
musimy wbić się tutaj w te 2 oczka. Tutaj. Pierwszy półsłupek w ten sposób. Następnie wykonujemy jeszcze 5, czyli mamy 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i jeszcze 1, 6. Mamy 6 półsłupków w kółeczku. Następnie zaciągamy sobie to kółeczko w ten sposób. Wbijamy się tutaj w pierwsze oczko, które mamy zaznaczone. Marker już sobie mogę wyciągnąć. I łączymy sobie to kółeczko w ten sposób. I teraz mamy 6 oczek, zaczynając od tego. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja już będę sobie korzystała z mojego ulubionego sposobu tutaj znaczenia, czyli przekładam sobie tutaj włóczkę. I następnie zaczynamy od następnego wolnego oczka, czyli to łączeniowe na razie tutaj jest pominięte, ono będzie przerabiane na końcu. I robimy sobie w każdym takim oczku zwiększenie, czyli musimy mieć 12 półsłupków. Czyli przerabiamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tu przed moją ostatnią, przed włóczką mam ostatnie oczko 11 i 12. I znowu ja sobie przykładam moją włóczkę w ten sposób i robimy kolejne okrążenie. I w kolejnym mamy kolejne zwiększenie, sekwencję 1 półsłupek i zwiększenie, czyli 1 półsłupek w pierwszym, a w drugim zwiększenie. Raz i 2. I znowu powtarzamy 1 półsłupek i zwiększenie, 1 półsłupek i zwiększenie, 1 półsłupek i zwiększenie, 2 w jednym i znowu 1, 2 i zostały nam jeszcze tutaj 2, czyli 1 półsłupek i zwiększenie. I mamy w tym momencie 18 półsłupków i robimy sobie dalej. Ja wiem, że może tutaj u mnie nie będzie do końca widać wszystkiego, ale pamiętajcie, że tak naprawdę przerabiając tą aksawitną włóczką, tutaj z tej strony widać te oczka. Nawet jak się wsuwacie luźno szydełkiem, to po prostu widać, że one tutaj są. Natomiast starajcie się po prostu wychwytywać z tego, co ja mówię, jeżeli nie widać. I kolejne okrążenie to również jest zwiększenie, czyli dla mnie kolejne wolne oczko jest tutaj. I przerabiamy sobie 2 półsłupki, czyli raz, 2 osobno i w trzecim zwiększenie, czyli w trzecim robimy 2. Raz, 2 i znowu 2 osobno, raz, 2 i w trzecim zwiększenie, raz i 2. I tak robimy do końca i po zrobieniu tej rundy będziemy mieć 24 półsłupki. Ja już mam 24. W następnej rundzie przerabiamy 3 razy dookoła po 24 półsłupki. Czyli ja muszę sobie po prostu dookoła przerobić 24 półsłupki i takich okrążeń przerabiamy 3. Cały czas. I już mam przerobione 3 okrążenia i następnie mamy kolejną rundę. Tutaj przerabiamy od razu 2 zmniejszenia, czyli wbijamy się tutaj od dołu w jedną pętelkę, w drugą pętelkę, to jest pierwsze zmniejszenie i znowu drugie zmniejszenie. Ta część tutaj w ogóle łączeniowa, bo tu będziemy też w tej części łączyć, to jest do ciałka, czyli tak naprawdę ta ręka będzie z tej strony od ciała. I teraz tak, przerabiamy te 2 zmniejszenia, następnie przerabiamy 20 półsłupków do końca, czyli 20 do końca. Raz, 2, 3 i będziemy mieć 22 półsłupki. I już przerobiłam sobie moje 20 półsłupków, czyli mamy 22. I następna runda przerabiamy sobie w ten sposób, że robimy 9 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 i zmniejszamy, czyli 2 kolejne półsłupki zahaczamy o przednie i zmniejszenie. Następnie znowu robimy 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i na końcu robimy znowu zmniejszenie. I teraz mamy 20 półsłupków. W kolejnej rundzie również przerabiamy zmniejszenie, robimy 8 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i znowu robimy sobie zmniejszenie, czyli dwie przednie pętelki, przerabiamy razem i przerabiamy dalej 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i na końcu mamy 2 półsłupki, które również przerabiamy razem. W ten sposób i mamy teraz 18 półsłupków. I teraz znowu przerabiamy sobie zmniejszenie, tym razem 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zmniejszenia. I znowu przerabiamy 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zmniejszenie. I ja już w kolejnej rundzie zmieniam sobie kolorek, czyli muszę sobie przygotować kolejną włóczkę, czyli przebijam się tutaj, już sobie połączę. Mam moją włóczkę i przekładam sobie przez te moje oczka. Nie wiem, czy było widać. Jeszcze raz. Dokładnie takie same łączenie jak poprzednim razem, czyli po prostu już w następnym oczku przekładam sobie jeszcze raz tutaj włóczkę. W ten sposób. I to jest pierwsza część tej rączki, czyli tam już odcinamy sobie znowu włóczkę i zawiązujemy i tu już przerabiamy sobie dookoła. Tutaj również mamy 18 półsłupków. Ja muszę sobie niestety robić większym, bo mi się strasznie zaciąga tutaj ta włóczka. Mamy 18. Czyli ja już sobie przerobię. Oczywiście nie mamy 18, tylko 16. Nie wiem, co mi z tym 18. Mamy 16 półsłupków dookoła. Tak jak mówiłam, to jest nasz bok. Czyli tak, ja tutaj miałam łączenie i tak również kończę tutaj na górze. Czyli robię sobie takich rzędów 14. 15 to jest tutaj łączeniowe. I tak naprawdę ile tutaj mam? Licząc tak z przodu, około 10 cm. W ten sposób. I oczywiście wypełniamy, nie wypełniamy tutaj bardzo przy brzegach, ponieważ będziemy właśnie doczepiać rączkę. Jeżeli będzie bardzo wypełniona, to ona nam po prostu będzie odstawać bardziej tutaj, a już na górze mniej. I tak sobie przerabiamy. Ja jeszcze raz pokażę Wam, jak to łączę. Ja już sobie przerobiłam moje rzędy i tak jak mówię, jestem tutaj w miejscu, gdzie zaczynałam i mniej więcej na tej samej wysokości tutaj, ale nie patrząc na słupki, bo na słupkach wylądowalibyście gdzieś tutaj, tylko po prostu na tą samą linię. I oczywiście tak samo tutaj sobie łapiemy, tak samo oczka, jak łapaliśmy właśnie w nogach. Czyli tutaj po prostu też nam wyjdzie 7 półsłupków, bo jest dokładnie tyle samo dookoła, co było w nóżce. Tak samo po prostu sobie zamykamy, żeby na końcu mieć 7 półsłupków. Odcinamy, zawiązujemy i chowamy sobie w taki sam sposób sznureczki. Ok, mamy rączki, zabieramy się za tułów.
I jeśli chodzi o tułów, to ja robię go dalej tą samą włóczką, co robiłam sobie górną część nóżek, ale jeżeli na przykład planujecie sobie zrobić królika chłopczyka, możecie sobie zmienić kolor, taki na przykład jaki właśnie by imitował kolor ogrodniczek i w trakcie po prostu ja Wam powiem, w którym momencie można zamienić z powrotem na właśnie taki standardowy kolor, który robiliście nóżki. Natomiast jeżeli robicie dziewczynkę, to oczywiście możecie robić sobie po prostu z tej samej włóczki. I zaczynamy od magicznego kółeczka, czyli znowu tak samo. Przekładamy, ja sobie tu przytrzymuję, wyciągam sobie tutaj ten pędzelki, tu paluszki wkładam do środka, żeby naprężyć sobie to kółeczko i przerabiam pierwsze oczko, to jest tak naprawdę oczko, a nie półsłupek, nie liczymy. Czyli tak, przerabiamy sobie w tym kółeczku 6 półsłupków, raz, oczywiście pierwszy można znaczyć, ale jest tutaj już lepsza widoczność przy tej włóczce, więc można policzyć. Czyli mam tak, raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz zaciągamy kółeczko i łączymy sobie tutaj z tym pierwszym oczkiem, które było. To było moje pierwsze oczko, znaczy naprawdę półsłupek, bo oczko to nie wliczamy do wzoru. I mamy 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I ja już sobie tutaj zmieniam znacznik na mój standardowy. I robimy oczywiście zwiększenia. Tutaj będzie bardzo proste. Na początku musimy po prostu przerobić kółeczko cały czas takie zwiększające. I tutaj w każdym półsłupku zwiększamy, tak żeby dojść do 12 oczek. Czyli przerabiamy sobie po 2 w każdym. I jeszcze mam tutaj jedno. I przerabiamy. I teraz powinniśmy mieć 12 takich półsłupków. Następnie oczywiście znowu zwiększamy i standardowa sekwencja, czyli jeden półsłupek i zwiększenie. Czyli 1 i zwiększenie. I znowu 1 i zwiększenie. I 1 i zwiększenie. I 1 i zwiększenie. Tutaj będziemy bardzo dużo robić właśnie takich zwiększeń, więc ja na początku przerobię z Wami, ale powiem Wam do końca każdą sekwencję, jak będzie wyglądała i po prostu przerobię po jednej sekwencji, bo filmik by trwał za długo, a dokładnie robimy właśnie zawsze tak samo, czyli każda sekwencja, ponieważ nabraliśmy na początku 6 półsłupków, będzie się po prostu 6 razy powtarzała. Od tego zależy, ile mamy w magicznym kółeczku. Ja nabierałam 6, więc po prostu zawsze sekwencja będzie razy 6. A sekwencję mam na myśli właśnie, co powtarzamy, czyli powtarzamy tutaj jeden półsłupek i zwiększenie. I to była moja sekwencja i tu powtórzyłam 6 razy. I znowu będziemy zwiększać. Tym razem mamy 2 półsłupki i zwiększenie i to jest sekwencja. Ale ja w rzędach parzystych półsłupków, czyli mam 2 półsłupki, to są parzyste, rozdzielam te 2 po połowie. Tu daję pół i tu daję pół, dzięki temu kółeczko jest bardziej okrągłe niż wielokątne i robię to tylko przy parzystych rzędach, więc właściwie zaczynam właśnie od tego i tylko przy pierwszej sekwencji, czyli to jest jeden półsłupek i robię tutaj zwiększenie, natomiast dalsza część sekwencji nie ulega zmianie, czyli mamy 2 półsłupki i zwiększenie. I to kółeczko też przerobię z Wami, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. I teraz mamy 2 półsłupki cały czas i zwiększenie. Czyli tak naprawdę 5 razy przerabiam 2 półsłupki i zwiększenie, a 6 raz, czyli ten pierwszy taki na początku, to jest po prostu rozdzielany. Rozdzielana jest ta sekwencja z racji tej, żeby właśnie, jak już wiecie, szydełkujecie, to na pewno wiecie, o co chodzi, a ja dla początkujących, to tak jak mówię, wtedy jest ładniejszy kształt kółeczka. I znowu tutaj sobie przerabiam 2 półsłupki i zwiększenie. Mam nadzieję, że mam zsynchronizowane gadanie z robieniem i że się nie pomyliłam. Ok, chyba wygląda na to, że nie. I tak właśnie, ja mam 2 półsłupki i zwiększenie i teraz właśnie zostało mi na końcu ten ostatni półsłupek mi został. Tak jak mówię, rozdzielam go tylko na początku, to był jeden i tu będzie drugi, po prostu na pół. I tak naprawdę, jeżeli Wam się liczba oczek zgadza,
a tutaj powinniśmy mieć 24, to znaczy, że jest dobrze. I kolejna sekwencja to są 3 półsłówki zwiększenie i tego nie rozdzielam, czyli tutaj przerabiam 3 i zwiększenie. I tak przerabiam 6 razy, czyli jeszcze 5, 3 półsłówki i zwiększenie. Mam już przerobione, czyli na końcu powinnam zakończyć zwiększenie. Kolejna sekwencja to są 4 półsłówki i zwiększenie i robię dokładnie tak samo jak robiłam przy 2, czyli 4 dzielę na pół, to jest 2 tu i 2 tu. Czyli zaczynam od 2, raz, 2 i robię zwiększenie. Następnie robię normalnie 4 półsłówki i zwiększenie, czyli raz, 2, 3, 4 i zwiększenie. I takich sekwencji robię do końca, natomiast na końcu zostaną mi te 2 półsłówki z tego rzędu. I tutaj po skończeniu tego rzędu powinniśmy mieć 36 półsłówków i ja już sobie przerobię. I jestem tu, popatrzcie, na końcu i jeżeli dobrze wykonaliście wszystkie półsłówki, to właśnie mam tutaj te 2 przeniesione z tej strony. Czyli sekwencja 4 i zwiększenie już była, teraz mamy 5. I 5, ponieważ jest parzystą liczbą, przerabiamy sobie, znaczy nie parzystą, przepraszam, bo już patrzę na to, co mam zrobić. 2, 5, 3, 4, 5. Nieparzysta liczba oczek, niepodzielna, więc robimy normalnie tutaj i zwiększenie, 5 i zwiększenie, będziemy mieć 42 półsłówki. I mamy przerobione 5, czyli 42 oczka i przerabiamy sobie teraz liczbę parzystą, półsłówków 6 i rozdzielamy na początek na pół, czyli po 3. Raz, 2, 3 i zwiększenie. A w dalszej części przerabiamy 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie i oczywiście tak do końca, a na końcu pozostaną nam 3 półsłówki i będziemy mieć 48 razy. I ja tutaj już mam przerobione, na końcu zostały mi 3 i kolejna runda, przerabiamy sobie 7 półsłówków i zwiększenie, czyli tutaj bez zmian, sekwencja 7 półsłówków zwiększenie powtarzana 6 razy, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie i pod koniec tej rundy będziemy mieć 54 oczka. I po zrobieniu 7 półsłówków przyszedł czas na 8, 8 dzielimy na pół, czyli najpierw przerabiamy sobie 4 i zwiększenie, a dalej normalna sekwencja, czyli 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zwiększenie i na końcu również powinny nam pozostać 4 półsłówki i po zrobieniu tej rundy będziemy mieć 60 półsłówków. I w kolejnej rundzie przerabiamy 9 półsłówków i zwiększenia, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zwiększenie i będziemy mieć 66 półsłówków. I już robimy ostatni rządek zwiększający, to jest 10 półsłówków i zwiększenie i również dzielę sobie po raz ostatni już na pół, czyli tutaj przerabiam 5, 2, 3, 4, 5 i zwiększenie, natomiast w dalszej części przerabiam 10 i zwiększenie i na końcu 5 i po tej rundzie będziemy mieć 72 oczka. I w kolejnej rundzie zajmiemy się już przymocowywaniem sobie nóżki, więc będą nam potrzebne nóżki. Przerabiamy w ten sposób, że przerabiamy 26 półsłówków, czyli tutaj przerabiamy dalej 26 raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mam 26. Następnie bierzemy sobie jedną z nóżek. Nóżkę układamy sobie przodem, czyli tak naprawdę tutaj mamy te półsłówki, które były zamykające. Mamy ich 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Więc przykładamy sobie w ten sposób tutaj i będziemy je od razu zaczepiać. Mam nadzieję, że to widać. Tu jest przód. Tu tak naprawdę też jest przód, to jest prawa strona naszego króliczka, tu jest tył i przez najbliższe 7 oczek przyczepiamy sobie tą nóżkę, czyli biorę pierwsze oczko
i następne oczko z kółeczka i przeciągam sobie razem i robię półsłupek. To jest pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, trzeci półsłupek, czwarty półsłupek, piąty, szósty i tutaj ostatni jest siódmy i mam przymocowaną pierwszą łapkę, nóżkę. Następnie robię przerwę, czyli najbliższe 6 półsłupków przerabiam same, czyli robię 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i znowu biorę drugą nóżkę, znowu sobie przykładam i znowu przerabiam 7 półsłupków, czyli w każdym kolejnym tutaj 7, raz, 2, 3. Idziemy po kolei, żebyśmy nie pogubili oczek. 4, 5, 6 i tu mi zostało jeszcze jedno, 7. Następnie do końca powinno nam właśnie zostać 26 oczek. Jeżeli dobrze zrobiliśmy i się tutaj nic nie pogubiło, powinno zostać 26, czyli robimy 2, 3. Przymocowane nóżki, czyli mamy tutaj przerwę pomiędzy nóżkami. Do góry są tutaj nóżki. I oczywiście my idziemy tutaj, robiąc cały czas dookoła do góry. Czyli tu mam prawą stronę, tu jest środek. I teraz słuchajcie, mamy te 72 oczka i trzeba przerobić 9 takich rzędów po 72 oczka. To był 10 rząd, ten mocujący, czyli nam zostało jeszcze do zrobienia 9 rzędów po 72 oczka. Cały czas do góry i ja oczywiście to przerobię i pokażę Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie moje 10 rzędów w sumie, łącząc właśnie z połączeniem nóżek. Tak to wygląda, już mamy tutaj do góry i zaczynamy sobie zmniejszać, a zmniejszenia zaczynamy od dokładnie takich samych po prostu zwiększeń, tak? Czyli jeżeli skończyliśmy na 10, to oczywiście zaczynamy od zmniejszenia, 10 półsłupków i zmniejszenie. I uwaga, ja tutaj nie rozdzielam na pół, ponieważ nie będą cały czas zmniejszenia, będziemy robić pomiędzy rzędy, więc nie będzie to źle wyglądało, będzie ładnie szło. Czyli mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i w 11 i 12 musimy sobie zrobić zmniejszenie. W taki sam sposób jak zawsze. I to powtarzamy 6 razy, czyli po zrobieniu tych rzędów powinniśmy z powrotem już mieć 66 półsłupków. I po zrobieniu tego rzędu zmniejszającego przerabiamy sobie 5 rzędów dookoła, z tym, że ja już bym w 5, jeżeli robicie na przykład ograniczki, na Waszym miejscu po prostu zmieniła włóczkę. Jak na razie ja przerobię sobie tutaj 66 oczek, 5 rzędów. I po zrobieniu tych rzędów mamy znowu rząd zmniejszający, tym razem zmniejszamy 9 półsłupków i zmniejszenie, czyli mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zmniejszenie. I robimy oczywiście tak jeszcze 5 razy i po tym rzędzie powinniśmy mieć 60 półsłupków. I po zrobieniu tego rzędu zmniejszającego powinniśmy mieć 60 półsłupków i te 60 półsłupków robimy dookoła w 3 rzędach 3 razy. Raz, 2, 3. Ja sobie już go przerobiłam, więc idę dalej. Kolejnym rzędem jest znowu rząd zmniejszający po tych 3 rzędach. I teraz zmniejszamy 8 półsłupków. Ja również tutaj nie rozdzielam, czyli 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zmniejszenie. Tak jak mówię, jest to, pamiętajcie o to, żeby przerobić sobie te 3 rzędy wcześniejsze. I tak robimy dookoła 6 razy. I mam już 54 półsłupki po tym zmniejszeniu. I teraz przerabiamy sobie 54 półsłupki dookoła. I takich rzędów musimy sobie zrobić tym razem 2. Czyli 2 rzędy dookoła po 54 półsłupki.
I po przerobieniu tych 2 rzędów przechodzimy do następnego skrócenia, do 7 półsłupków i skrócenia. I przerabiamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zwężenie. I oczywiście wykonujemy tak jeszcze 5 razy, tak żeby w sumie było 6 i po tej rundzie będziemy mieć 48 półsłupków. I te nasze 48 półsłupków przerabiamy w kolejnych 2 okrążeniach, czyli 48 półsłupków, 2 okrążenia. I mam już przerabione 2 rzędy po 48, przechodzimy do skrócenia 6 półsłupków, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 i zwężenie i oczywiście znowu powtarzamy sobie 6 razy i teraz po skończeniu będziemy mieć 42 półsłupki. I po zrobieniu tego rzędu mamy 42, tak jak mówiłam, przerabiamy sobie również 2 okrążenia po 42 półsłupki, czyli cały czas dookoła 42 i 2 okrążenia. I następnie przerabiamy sobie zmniejszenie kolejne, to już będzie 5 półsłupków i zmniejszenie, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie. I też powtarzamy 6 razy i będziemy mieć 36 półsłupków. I po zrobieniu tego zmniejszenia mamy 36 półsłupków i tym razem przerabiamy tylko jedno okrążenie po 36 półsłupków. I po tym jednym okrążeniu robimy sobie kolejne zmniejszenie, czyli 4 półsłupki i zmniejszenie. 2, 3, 4 i zmniejszamy. I również 6 razy i będziemy mieć 30 półsłupków. W następnym rzędzie musimy sobie już wypchać puchem króliczka, bo już będzie nam coraz gorzej sobie po prostu włożyć ten puch. Oczywiście jeszcze tutaj na wierzchu może trochę zostać luzu, bo i tak nie będziemy zamykać. Rączkę mocujemy w ten sposób, tak jak mówiłam, jest tu boczek, tak? Czyli tu mamy z tyłu ten boczek z jednej strony, z drugiej strony będzie z przodu. Łapki mają leżeć po prostu w ten sposób i ja zaraz Wam powiem, jak będziemy je tutaj mocować. Ja już sobie tutaj obliczyłam, przeliczyłam i jak robicie tak jak ja, to po prostu róbcie tak, jak Wam będę pokazywać. Tylko sobie po prostu muszę niestety zrobić zmniejszenie, bo wiem, że nie będzie widać. Czyli mamy teraz 30 półsłupków, przerobiliśmy sobie rząd zmniejszający i następnie przerabiamy rząd, w którym będziemy mocować łapki. I teraz tak, przerabiamy sobie 11 półsłupków, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niestety już z puchem mi jest ciężko robić. 11. Mamy 11 półsłupków. Następnie bierzemy sobie naszą rączkę, układamy sobie ją tak przodem, tutaj tymi półsłupkami zamykającymi, bo z tyłu one troszeczkę inaczej wyglądają. Dla mnie to jest tył, a to jest przód łapki. I oczywiście znowu mamy ładne tutaj oczka, więc przez najbliższe 7 oczek mocujemy sobie tą łapkę. Czyli tak, przykładamy sobie równiuteńko, patrzymy, gdzie jest pierwsze oczko, wybieramy tutaj kolejne stąd i mocujemy. I mamy półsłupek. 1. Mam nadzieję, że widać. 2, 3, 4, 5. Ja już sobie tutaj wypnę. 5, 6, 7 może być tutaj troszeczkę brzydszy, ale po prostu wbijamy się. I 7. I mamy pierwszą łapkę zamocowaną. Następnie robimy sobie przerwę. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutaj. 6 oczek. Przerabiamy sobie normalnie, czyli 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
I bierzemy sobie drugą łapkę. Ja już sobie to też wypnę. I tak naprawdę na końcu powinno nam zostać 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, więc ona po prostu wchodzi tutaj cała w tą część. I znowu pierwszy półsłupek i kolejny tutaj. Dzieje mi się tylko jedno. Jeszcze raz. O, jejciu, jejciu. Dobra. To jest tak. Raz. I 2. I 3. I 4. 5. Mam tutaj 5, 6 i jeszcze jedno 7. Tutaj na końcu może ta łapka trochę inaczej. I wbijamy się w 7 i przerabiamy. I jesteśmy już na końcu tego rzędu. I mamy przymocowane rączki. Następnie zrobimy jeszcze jeden rząd zmniejszający. To będzie już ostatni nasz rząd zmniejszający. I po prostu od razu już tutaj w tym rzędzie zmniejszamy sobie następnym, czyli raz, 2, 3 i zmniejszenie. I tak musimy przerobić sobie właśnie dookoła. I to będzie ostatni rząd zmniejszający i będziemy mieć 24 półsłupki. Ja już przerobię sobie dookoła. I po zrobieniu tego rządu zmniejszającego mamy 24 półsłupki i jeszcze raz dookoła przerabiamy sobie 24 półsłupki. Ja już sobie je przerobiłam. Na końcu oczywiście odcinamy sobie trochę większą tutaj część naszej włóczki, ponieważ będziemy sobie nią przyszywać główkę, robimy oczka ścisłe. I oczywiście trzeba sobie dopchać tutaj dobrze króliczka. Co prawda jeszcze będziemy go dopychać, jak będziemy mieć główkę, będziemy sobie po prostu jeszcze tutaj stabilizować na szyjce. Ok, i zabieramy się teraz za główkę. Na część dalszą tego króliczka jednak muszę Was zaprosić na drugi filmik, ponieważ no już sporo czasu zajęło zrobienie samego tego tułowia, tych nóżek, więc bardzo proszę Was, szukajcie drugiej części, ona będzie zaraz pod pierwszą częścią, bądź nad, nie wiem jak tam właśnie YouTube włoży. Natomiast oczywiście ja Wam wytłumaczę, jak zrobić główkę i uszka, no i jeszcze udekorujemy króliczka na spokojnie. Także zapraszam na drugą część.